Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokię 2330 Classic. Jest to prosta Nokia, bardzo fajna, wytrzymała Nokia. Bardzo fajnie wygląda. Ma bardzo podstawowe funkcje, jak aparat zwykły VGA. I po drugiej stronie widzimy pod zaślepką, tu mamy gniazdo ładowania, gniazdo na słuchawki i gniazdo kabla USB, gniazdo na słuchawki 2,5 jack. Jeśli chodzi o tę zaślepkę, to ona się często odrywa. Tu była czarna, ale gdzieś zgubiłem. To jest taka wada, mini wada tego telefonu. Teraz sobie sprawdzimy pod baterię, jak to wszystko wygląda. Bateria to BL5C, jest to oryginalna bateria do tego telefonu. Taka bateria wytrzymuje nam naprawdę dość sporo. Teraz sprawdzimy sobie pod nalepką e-mail. Tu mamy naszą markę i wspomniany przez nas model. Jest to Nokia 2330C i typ wersji naszego softu i w jakim państwie telefon został wyprodukowany. W tym przypadku mamy Chiny, ale telefon marka Nokia produkowała w Finlandii, Rumunii, na Węgrzech, w Niemczech. Teraz sobie sprawdzimy jego opcje wewnętrznie. Sprawdzimy sobie kodem, w którym roku telefon został wyprodukowany. Gwiazdka kratka, 4.0 kratka. Z samej góry mamy model i tu mamy rok tego telefonu. Telefon został wyprodukowany w 2010 roku. Menu jest bardzo podobne do tych starszych telefonów Nokia. Na samym dole widzimy organizator. Mamy tu budzik, kalendarz, lista spraw, notatniki, kalkulator, minutnik, stopę. I ustawienia: dźwięki, wyświetlacz, godzina, skróty własne, łączność. Telefon posiada Bluetooth. Możemy sobie przesyłać dane przez Bluetooth. Telefon posiada odtwarzacz MP3. Otwiera MP3. Teraz sobie wejdziemy w kolekcję i gry. Sprawdzimy sobie oryginalne aplikacje i gry tego telefonu. Jak widzimy, tutaj mamy właśnie oryginalne gierki w tym telefonie i kolekcja, czyli aplikacje. Jakiś konwerter, wydatki. Teraz sobie przejdziemy do galerii i sprawdzimy sobie oryginalne dźwięki tego telefonu. Tylko jeden dźwięk widzę, że chyba zostały one usunięte. Teraz zajmiemy się demontażem i montażem tego telefonu, a jeszcze sprawdzę przy okazji kamerę tego telefonu. Jest to bardzo proste. Kamera i wideo. I nasz aparacik, bardzo słaba jakość VGA. Nawet chyba nie ma opcji, jest opcja powiększ. Jeden raz można powiększyć. Taka właśnie jakość jest w VGA. Zawsze coś tam zrobimy, gdy chcemy coś komuś pokazać na szybko. Teraz sobie przechodzimy do demontażu i montażu tego telefonu. Ściągamy klapkę.
baterię. Teraz sobie odkręcamy dwie śrubki, które tu są. Są to śrubki gwiazdkowe. Odkładamy je na bok. Następnie przechodzimy do otwierania naszej obudowy. Od samego dołu podwadzamy. Bo ciężko trochę będzie. Spróbujmy od góry. Od góry trochę lepiej, także od góry podwadzamy z jednej strony. Następnie z drugiej strony po całej długości. Cała obudowa nam schodzi. Kolejnym krokiem będzie odkręcenie tu 1, 2, 3, 4 i tu jest taka mini piąta śrubka. Odkręcamy wszystkie śrubki tym samym śrubokrętem. I pozostałe. Wszystkie śrubki zostały odkręcone. Teraz zajmiemy się wyciągnięciem całej naszej płytki wraz z płytą główną i płytką tej klawiatury oraz całym tym mechanizmem ramkowym z wyświetlaczem. Wszystko jest połączone i wyciągamy od samej góry w ten sposób, żeby nie ciągnąć bardzo do góry, żeby nie porywać zatrzasków. Wyciągamy i tu widzimy, jeśli chcemy zdemontować nasz wyświetlacz, tu podwadzamy delikatnie w tym miejscu i cała ramka tutaj nam odchodzi z wyświetlaczem. Aha, jeszcze poprzednio musimy tutaj podwadzić, tutaj są dwa takie zapinki i wyciągnąć je na zewnątrz. To jest bardzo proste. Tu na naszym korpusie, jak widzimy, znajduje się głośnik główny tego telefonu wraz z zasięgiem, głośniczek do rozmów. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz zajmiemy się ponownym montażem tego telefonu w odwrotnej kolejności. Zakładamy całą naszą płytę w to samo miejsce. Mocujemy odpowiednio, żeby wszystkie zaczaski nam naszły. I przykręcamy wszystkie śrubki. Jeśli chcecie więcej informacji odnośnie tego telefonu, znajdziecie je pod tym filmem. Cześć.